Musiałeś to dopowiadać w tym Tak, momencie? musiałem. Po co? Jak Tak, już poszło? Bo chcę być na twoim poziomie. No to Na poziomie gnoju. Gruntu. Jezus. To jest twój poziom. Nie, Jezus, w sensie ty grałeś Jezusa. A to tak. Bardzo mi się podobało. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Wojciech Kuc, A ja nie. a to jest Dziennik Internetowy. Dziękujemy, do zobaczenia. A to... Co naprawdę mamy mówić? Coś naprawdę tutaj mamy przeczytać, tak? Aha, no dobra, czekaj, no to nie, to trzeba Spoko, jeszcze raz. spoko, dobra. W porządku. Dobra. Na której ty masz kartce? Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Wojciech Kuc, A ja Grzegorz Zelcer. a to jest Dziennik Internetowy. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy następujące tematy. Są to. Moi drodzy, jak sama nazwa wskazuje, Dziennik Internetowy będzie wychodził co tydzień albo co dwa, w zależności od tego, kiedy komornik... Wojteczku, jak masz przygotowany żart, to wtedy go mów. Nie licz na to, że on się sam wymyśli w trakcie mówienia. Dziennik Internetowy będzie wychodził co tydzień lub co dwa, jak sama nazwa wskazuje, Dziennik Internetowy. A oto pierwsza część tego programu. Czyli... Właśnie nie dopowiadaj. Kochani, żyjemy w czasach, w których informacje są wszędzie. Tak. W Jest- internecie, na billboardach, w tramwaju. W metrze. No chyba, że... W twoim mieście nie ma metra. W każdym razie informacji jest tyle i wydaje się, że wszystkie są ważne. To prawda. A co robimy, kiedy wszystkie informacje są ważne? Losujemy tę jedną i tylko na niej się skupiamy. Dokładnie, dlatego teraz newsy z kapelusza. Oto zrzynka z programu Whose Line Is It Anyway? Whose line is it anyway dla Polaków? Gigantyczne pensje lekarzy, nawet 50 000, a szpital zadłużony. Musimy Powiedzmy coś o tym, dobra. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że lekarze mają gigantyczne pensje, a szpital jest zadłużony. Moje pytanie jest, który szpital? No ktoś ma ci odpowiedzieć? Czekasz na jakąś odpowiedź? Na przykład twoją. Po to tu jesteś, nie po to, żeby trzymać tą kartkę. Równie dobrze mógłbym ją położyć na blacie. I teraz, kiedy już masz wolne ręce, powiedz nam, który szpital? Skąd ja mam to wiedzieć? W porządku. Kochani, dzisiejszy news z kapelusza to... To krymscy Tatarzy mówią wprost: Putin to współczesny Hitler i ostrzegają świat. Mógłbyś jakby napisać coś, To są zżyny z internetu, człowieku. Czekaj. To są nagłówki. Cena frank. Franek jest prostytutką. Vivus o ebol smitowana? Co? Wróć do szkoły, naucz się Ludzie. czytać. On nie potrafi pisać. Coś ty znaczy? I opowiedzmy o czymś. Dobra. BlaBlaCar płatny. I to jest, słuchajcie, coś, o czym warto powiedzieć. Jak Tak. doskonale wiecie, BlaBlaCar przywędrował do nas z Francji, czy tam z jakichś innych Nederlandów. I generalnie w Polsce na początku był darmowy, można było wozić ludzi i zarabiać na tym grube kokosy, hajsy. On za granicą był płatny. Co ty robisz? Mów. Czy ty podcierasz sobie dupę tym newsem? Nie. Mów, co tam... Tak, słuchajcie, wprowadzili opłaty za BlaBlaCara. Teraz Gdzie? W BlaBlaCarze. Naprawdę? Tak. Komu to płacisz? BlaBlaCarow właścicielow. BlaBlaCarow właścicielow, to jest Rosjanin. Aha. Tak, wprowadzili, że teraz jak chcesz zrobić rezerwację, to musisz zapłacić jakieś punkty. To było do przewidzenia z prostego powodu, ponieważ we Francji, w Nederlandach i tam, gdzie jest BlaBlaCar, on już był płatny. I co o tym myślisz? Trochę szkoda, bo to był mój główny środek transportu. No teraz również będziesz mógł nim podróżować, tylko będziesz musiał zapłacić właścicielowi BlaBlaCara pieniądze za to, że udostępnia ci możliwość zarezerwowania danego przejazdu do danego miejsca w danym samochodem i z daną osobą. Ale nędza. Powiedz mi, tak naprawdę jesteś leworęczny? Oczywiście. Czy tak siedzimy po prostu symetrycznie? Nie, jestem absolutnie leworęczny. To napisz coś dla mnie. A co byś chciał, żebym ci napisał? List, rozprawkę, wywiad? Jakieś, choćby jedno słowo. Ale tak, żebym przeczytał. Dobra. Dobra? Dobra. Dawaj. W takim razie, kochani, przyszedł najwyższy czas na prognozę pogody. To nie był Zapraszamy. najwyższy czas, był średnio wysoki czas, w każdym razie prognoza pogody. Jakbyś chociaż mi nie wchodził w słowo, kiedy mówię, to może się dogadamy, nie? Ale nie jest kwestia, żebyśmy my się dogadali, tylko żeby oni dogadali się z nami. Właśnie dlatego, Kurde. dlatego Ty to jesteś robię. po prostu, wiesz, tak śmieszny, że można tobie grać jak na cymbałkach. Podnieś tą, co spadło. Ja jestem podpięty pod mikroport, nie mogę się ruszyć. Ja to potrzebuję. Nie czego? będzie spójności w ujęciach. O nie! Kochani, przyszedł najwyższy czas na prognozę pogody. Zapraszamy. Prognozy pogody.
Dzień dobry, Barbara Las Palmas-Nowak. Zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj w całym kraju bardzo słonecznie, nie mamy co narzekać. Nieznacznie na północno-zachodnim krańcu Polski temperatura spadnie, natomiast w Warszawie osiągnie... Jeszcze raz? Dzień dobry, Barbara Las Palmas-Nowak. Zapraszam na prognozę pogody. Na północnym wschodzie Polski widzimy tutaj nieznaczne zmiany. W Warszawie 5 stopni i ja po prostu taką robotę, stary. Gdzie jest mój sweter? Nie wiem, czy ty jesteś jakiś niepełnosprawny umysłowo, po prostu rozmawialiśmy o tym 10 000 razy. Czy tak lubisz ludzi? Rozmawialiśmy i co zrobiliście? No. W jakichś warunkach mam tu pracować. Może być różowy? Zakryłam, tak? Czekajcie. Fantastycznie. Fantastycznie. W takim razie Przypomnij mi, jaką mamy sprawdzalność pogody w naszym dzienniku? 100%. Co my kręcimy? Dziennik internetowy. Dzień, a dobra. Kochani, w takim razie zapraszamy do kolejnej części, czyli... Nowinka technologiczna! Wojtku, jaką przygotowałeś dla nas nowinkę technologiczną? Przygotować miał to w Grzesiu. Grzesiu? Ciekawe jak ma na imię. Wow. Słuchajcie, nowinka technologiczna. Jest taka, że w Japonii produkują na masową skalę drony bojowe, które wyglądają tak jak te Power Rangersy, w sensie te Zordy. Słuchajcie, i to w ogóle nie jest żadna ściema, tylko poważnie na terenie Japonii są budowane roboty, które Tak. potrafią strzelać Turboblastatorami. turboblastatorami. Turboblastory zamontowane są na ramionach, udach i sandałach i potrafią Strzelać. strzelać turboblastatory. Mają też miecze. Mają miecze. Tak słyszałem, że mają miecze i mają takie gogle, które sobie nakładają. Normalnie Wizują. wizują. W dzień noktowizują bardziej nic nie widać. Nie? Tak. Dlatego roboty są kompletnie nieprzydatne Jest w dzień. jasno. Bo jest Dlatego jasno bardzo i łatwo jest zniszczyć. w dzień. Dlatego jeżeli będziecie Japończycy pracują już jak rozwiązać ten ten problem. problem, ale nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby zdjąć Te gogle po prostu z głów tych robotów. Kamerki GoPro, tak czy nie? Ja jestem pro. GoPro. Czemu nie idziesz za Bo moim ja nie mam, tokiem? bo ja, Ale mnie to no to... nic nie interesuje, rozumiesz? Kamerki GoPro, co mnie to interesuje? A co by cię interesowało? Gdyby Coś Steven Spielberg biegał z kamerką Jakbyś GoPro? przestał przeklinać w programie publicystycznym, byłbym ci bardzo wdzięczny. Wojciechu. Kucu. Ja mam jedną tylko rzecz dla wszystkich młodych ludzi, którzy mają problemy ze sobą, są skołatani. Bądźcie sobą. Mówisz tak pięknie? No bo ja się czuję... W takim razie teraz coś dla najmłodszych. Tak, coś dla najmłodszych, czyli Babcia Ludmira, opowiada bajki. zapraszamy. Cześć! Właśnie wróciłam z pogrzebu. Świetnie się bawiłam. Było party, ciasto, ale wiadomo, każdy kiedyś umrze. I dlatego trzeba sobie uprasować koszulę. Po prostu, żeby koszula była fajna, cienka i do chodzenia w nim. Nie, Kilimandżaro. No, zakładamy koszulę na deskę. Deskę przesuwamy do siebie. Co by się miało podnieść? Jak nie działa? Przepraszam. Ja w tym czasie wam zaśpiewam. Moja biała mewo. I wracamy do prasowańska. Najlepiej, żeby była niebieska, ponieważ na niej widać różne błędy. O, magia! Bierzemy żelazko, podłączamy do prądu. Świetnie. Ruchy muszą być gładkie, lekkie i pewne siebie. Efekt będzie wspaniały. Mówię wam. La. Nie ma efektu. No, wracając do koszuli, zapraszam pana operatora do zabrania tej deski. Bo po prostu jakby nie mogę jej za bardzo złożyć. I oglądamy efekty. Każdy dzisiaj wygrać może, każdy może. No i teraz można się bawić, słuchajcie. Dlatego... Przepraszam.
słuchajcie, no i dlatego... A! No, cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną. A to balo! A! Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć! Babcia Ludmila opowiada bajki. Ja p***. A coś mi się Dziękujemy babci Ludmirze za Mądre słowa. mądre słowa. Kochani! Czyli co? Zapowiedziemy kącik muzyczny. Co? Zapowiedziemy teraz kącik muzyczny. Zapowiedziemy? Zapowiedziemy. Dokładnie, to jest to, co teraz zrobimy. Proszę Państwa, zapowiedziamy kącik muzyczny. Kochani, w ten sposób dotarliśmy do końca pierwszego odcinka Dziennika Internetowego, Mamy nadzieję, że będziecie z nami w następnym jego odcinku który za będzie tydzień albo dwa, za tydzień albo dwa. Tymczasem zapraszamy Was na najnowszy odcinek Wielkich Konfliktów. o którym na razie cichutko. Powiem Wam tylko, że będzie w walentynki. Tak, więc tematyka Dokładnie. będzie tutaj zahaczać o właśnie to święto. Tak, póki co zapraszamy Was i zachęcamy do subowania naszego kanału i do lajkowania i do szerowania tych otóż właśnie produkcji. Tak, odwiedźcie nas na Facebooku i śledźcie naszego fanpage'a. A teraz zapraszamy napisy. Trzymajcie się, pa! Hej! Hej! Jesteśmy zerami kompletnymi. Jesteśmy nikim, człowieku. To jest w ogóle... To się nie ma prawa udać.